Jestem rozmazany. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ostatnio w życiu miałem trochę czasu, że tak powiem, na czytanie, bo byłem w szpitalu w związku z jakimiś tam moimi kłopotami. No i oczywiście wracam do Was z straszną ilością książek. To ogłoszenie, które teraz nagrywam i którego właśnie słuchacie, pojawi się pewnie przed każdym filmikiem w ramach recenzji tych książek, więc oczywiście zabrzmi to bardzo dziwnie wszystko, bo na pewno te filmiki zostaną rozdystrybuowane przez cały rok. Niemniej jednak uznam, że warto to zaznaczyć, bo może właśnie to wyjaśni jakim cudem przeczytałem tyle książek, bo jak wiecie w szpitalach jest raczej nudno. Pierwszą książką, którą przeczytałem, był Portret Doriana Greya. Nie mam jej, bo była tam z biblioteki szpitalnej. Drugą książką był z kolei Byłem ostatnim cesarzem Chin. Następnie mamy krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi. Już mogę powiedzieć, trochę nie polecam. Indie, kraj miliarda marzeń. Dość takie nieprzyjemne zaskoczenie in minus. Książka Start a Fire. Definitywnie nie dla mnie. Książka po drugiej stronie różdżki, autobiografia Toma Feltona. Bardzo fajne zaskoczenie i pewnie ją recenzuję jako pierwszą. I książka książę Harry, nazywa się Spare, czyli jakiś tam oszczędzony, a tutaj po polsku przetłumaczyli Ten drugi. Zobaczymy, jak to będzie. Więc dzięki. Do usłyszenia za chwilę już przy recenzji tej pierwszej książki. Cześć. Ok, i nagrywam jeszcze drugą książkę w tym samym momencie. Witajcie. Tym razem sięgam po książkę Ten drugi, napisaną przez księcia Harego. Zapraszam. O, jesteście tutaj. Szybka przerwa i zaraz sobie wróćcie do wideo. To wideo jest sponsorowane głównie przeze mnie i przez moją pracę etatową, czyli zasadniczo chodzi tu o programowanie. Jestem programistą sklepów i stron internetowych z doświadczeniem od 2016 roku, więc zasadniczo jestem w stanie zrobić wszystko, jeśli chodzi o strony i sklepy oczywiście. No i adres mojej strony, na której możecie się ze mną skontaktować, jeśli chcielibyście mieć jakąś stronę lub sklep w promocyjnej cenie, bo wystarczy, że podacie gdzieś tam w temacie wiadomości skrajnie skończony, czy w inny sposób to zasygnalizujecie, to ten adres pojawi się gdzieś tutaj w tym segmencie wideo. Adres to codeme.eu. A jeśli potrzebowalibyście czegoś dużo większego, co stworzyliby dla Was profesjonaliści w Reakcie, w Gatsbym, w Next.jsie, to również takich ludzi znam i gorąco zachęcam do kontaktu ze mną. Myślę, że będę w stanie przekazać informacje o Was. No i to wszystko. Dzięki i zapraszam do oglądania dalej. Ok, więc
Cóż my tu mamy? Mamy tu książkę o tytule Oszczędzony, Spare i tak, została ona napisana przez księcia Harry'ego, Duke'a Sussex, czyli jakby chłop nawet nie podał swojego nazwiska. Tak, i niestety już czujecie pewnie vibe książki i czujecie moje zachowanie, które zaraz pewnie wpłynie na ocenę i opowiem wam czemu tak, a nie inaczej, że tak powiem, ją oceniam. W każdym razie, co my tu mamy? Mamy tu standardowo również życie tam bodajże 40-letniego chłopa, od kołyski aż po moment wydania tej książki. I myślałem, że gdzieś tam ją już oceniłem na relacji czy coś takiego, ale podejrzewam, że ta relacja mi się nie zachowała, bo oczywiście zapraszam na mój Instagram. W każdym razie, co my tu mamy? Mamy książkę, w której autor stara się opowiadać niby dowcipnie, niby wesoło o swoim życiu. Jest to wielka cegła, ma z 500 stron i wydawać by się mogło, że Jezus Maria, to po prostu samo się prosi, że będzie to czyste złoto. No niestety nie. Nawet to, że nie zapisywałem sobie cytatów, a na przykład w przypadku portretu Doriana Greya to standardowo, mimo że czytałem tą książkę już 3. raz, zapisałem sobie przynajmniej z 30 cytatów, bo ta książka to czyste złoto. To tu mamy tego poczciwego misia, którego twarz widzicie o tutaj, który był oczywiście żołnierzem, to mu trzeba oddać. Miał jaja, żeby tam się strzelać i żeby zabijać ludzi. No ale nie wiem, to jest chyba od dzieciństwa. Był jako nazywany jako zapasowy książę, czy coś takiego, że jeżeli ten brat jego by umarł, to wtedy on miałby jakiekolwiek znaczenie. I to mu się musiało tak głęboko wrąbać w psychikę, że, i to jest bardzo męczące, on od początku tutaj cały czas na to narzeka po prostu, cały czas go to boli. Wydaje mi się, że książka, mimo że ona kończy się gdzieś w 2022 bodajże, książka została napisana dla rodziny, do rodziny królewskiej, żeby się z nią rozliczyć. No i zasadniczo jest to komedia troszkę, bo ona jest wypełniona jego pretensjami, jego tutaj narzekaniem, jego pokazywaniem, jaki to jest biedny, a z drugiej strony, jak bardzo jego problemy są problemami takimi, jakie mamy ja czy wy, drodzy widzowie, więc widać, że jest to typowy arystokrata angielski, bardzo odklejony od rzeczywistości, żyje w tym swoim takim małym, śmiesznym światku, ma te zamki, które dostał tam po prostu z urodzenia. Nic de facto nie osiągnął w życiu, chociaż był żołnierzem, to okej. Troszkę coś osiągnął w życiu, ale nie były to jakieś oszałamiające sukcesy. Miał głębokie poczucie bezsensu jakiegoś takiego istnienia swojego i cały czas miał wielkie pretensje do rodziny królewskiej. Uważał, że jedną z niewielu pozytywnych tam postaci była jego babka, czyli królowa Elżbieta, tylko że ją otaczali z kolei źli ludzie, którzy szeptali różne tam rzeczy, no i oczywiście też nie pozwalali, żeby jego narzekania do babci docierały. Ogólnie komedia, ja nawet pozwoliłem sobie przekreślić tytuł książki
i nazwać ją nie ten drugi, tylko z pretensjami, bo wydaje mi się, że autor zasadniczo ma nic, tylko pretensje non-stop. Więc z mojej strony nie pamiętam, jaką ocenę dałem na Instagramie, no ale załóżmy, że tamta ocena się kasuje. No i max to jest 3/10. Głęboko odradzam, nie kupujcie tego, niech to zalega w magazynach, niech to pójdzie do antykwariatów czy do taniej książki, ale tragedia, nie polecam. Wydawnictwo Marginesy powinno się wstydzić, że za 65 zł sprzedaje taki chłam. Nie polecam ogólnie. I to wszystko, pewnie następne te filmy, które nagram z książek, które przeczytałem w ostatnich tygodniach, to nagram w dalszej przyszłości. Dzięki, cześć. Good morning, evening. I hope you realize that the royal family is a bit of theatre played for the needs and for the enjoyment of the subjects. Also, everything that happened from the birth of Prince Harry to the present day was a little more complicated than how the young prince portrays it. This book could have been much more interesting, it's a pity. The only quote I liked was this one: "Marriage is the foundation of a monarchy." For hundreds of years, the great controversies surrounding kings and queens were primarily about whom to marry and whom not to, and whether they had children. Without marriage, one was not a full member of the royal family, or even a full-fledged human being. And that's it. Thanks a lot for watching this video. I encourage you to subscribe, comment and like. See you next week. Bye.